Dario Argento to jeden z tych twórców, którego fanom giallo, a także straszaków, horrorów, thrillerów raczej przedstawiać nie trzeba, ale mimo to pomówimy sobie dzisiaj o filmie, którego włoski tytuł wygląda tak. Nie będę nawet próbował go przetłumaczyć. Polski tytuł to Ptak o kryształowym upierzeniu. Po angielsku to było różnie, bo mieliśmy The Gallery Murders, The Bird with a Crystal Plumage i tak dalej, i tak dalej. Kilka rzeczywiście było różnych tytułów, ale dokładnie wiemy, że jest to debiut reżyserski Dario Argento o pewnym mordercy, który, no właśnie, o tym za chwilę. Fabuła tylko i wyłącznie zarys, bo nie ma potrzeby całego filmu zdradzać. Głównym bohaterem jest pisarz, który wracając do domu w galerii widzi, jak pewien facet próbuje zamordować kobietę. No i na szczęście nie dochodzi do zabójstwa, ale potem postanawia sam zająć się sprawą, ponieważ policja ma pewne ślady, ma pewne pomysły, poszlaki, ale nie jest specjalnie skuteczna w tym aspekcie. No i co się dalej dzieje? No to już nie będę rzeczywiście zdradzał, bo nie ma potrzeby. Zacznę może dzisiaj nietypowo, bo nie od fabuły, mimo że już troszeczkę nakreśliłem ją, ale od spraw technicznych, bo jest to pierwszy film Dario Argento oczywiście. Już wcześniej powstawały filmy, powiedzmy z nurtu giallo, ale ten film uważa się za jako jeden z tych, który rozpropagował bardzo właśnie giallo. Dość powiedzieć, że w Mediolanie ten film był wyświetlany przez 3,5 roku. Nie przesłyszałeś się. Dobrze słyszałeś. 3,5 roku. Taką rzeczywiście cieszył się estymą ten film. A powiem tak, za zdjęcia odpowiedzialny był Vittorio Storaro. No po prostu jakże nie kochać tego dżentelmena, bo jak tylko patrzyłem na nie, no to już mówię, oświetlenie zdjęć jest genialne. Naprawdę, ja wiem, że możesz niespecjalnie się tym interesować i mówić, ale stary, ja chcę po prostu widzieć dobry film, co mi tam obchodzą zdjęcia, ale rzeczywiście jest pięknie oświetlony, oczywiście tutaj sobie mam wynotowane, jest mnóstwo zbliżeń. Naprawdę w całym filmie jest mnóstwo zbliżeń, czy to na ręce, nawet na język. Ręce, w ogóle co jest ważne w tym filmie, jest to epizod, można by tak powiedzieć, reżyseria właśnie Dario Argento. Kiedy widzisz ręce na zbliżeniu, to jest on, bo on powiedział, ja wiem dokładnie jak te ręce mają zagrać, więc to będzie dla mnie najlepiej. Oświetlenie w pokoju, bójka na klatce schodowej, rewelacyjnie naprawdę, to jest wszystko ukazane. Co prawda, gdybym się już miał czepiać czegoś i czepię się, widziałem wersję anglojęzyczną i muszę powiedzieć, że dubbing był beznadziejny. Po prostu dubbing był słabiutki. Tak, powinni chociażby, wiem, że Polacy nie robią rewelacyjnych dubbingów do filmów, ale tutaj Włosi powinni się uczyć od nas. Ale tym sprytnym hoplem przeskoczę do muzyki, za którą odpowiedzialny jest Ennio Morricone. Więc dokładnie wiesz, z jakimi tuzami przyszło pracować Dario Argento i to jest jego pierwszy film. I rzeczywiście facet się spisał. Naprawdę facet się spisał, bo pamiętaj, to jest, aż nawet muszę sprawdzić, to jest 1970 rok. To jest 54 lata temu w momencie kręcenia tej recenzji, a film nadal jest ciekawy, nadal rzeczywiście jest dobry, bo fabularnie i strukturalnie on jest tak ciekawie poukładany, że my oczywiście później, już wiele lat później widzieliśmy filmy zrobione podobnie, ale tutaj w tej produkcji wiele rzeczy zrobiono po raz pierwszy. Na przykład mamy tak zwany point of view, czyli widok kamery z oczami jednego z bohaterów, prawda? I na przykład tutaj jest to upadek tam z któregoś piętra, więc co zrobił Argento? Mówi, dobra, bierzemy kamerę i zrzucamy ją. Ta kamera cały czas nagrywa, oczywiście roztrzaskała się, ale film został, taśma została i tego wcześniej nie stosowano, a na pewno nie na taką skalę jak właśnie w filmie Dario Argento i ogólnie facet miał dużo naprawdę dobrych, ciekawych pomysłów. Sama struktura filmu jest dobra, bo coś podobnego, nie do końca, ale coś podobnego zastosował właśnie Nolan w Memento. Rzeczywiście, że takie sobie powiedzmy urywki, skrawki przypominamy, że na coś zwracamy uwagę, że ktoś nam coś powie, szczegół, ten szczegół nam umknął. I rzeczywiście tak jest w tym filmie, bo jak już mówiłem wcześniej, policja tak, ma pewne pomysły, ma pewne rzeczy, ale nie jest specjalnie rozgarnięta,
ale nasz główny bohater wie, co jest grane, wie rzeczywiście, że coś się święci. W tym filmie tak naprawdę jeszcze nie ma zbyt wielu gwiazd, bo później Dario Argento przyzwyczaja nas do tego, że u niego będą grać może niekoniecznie gwiazdy wtedy, ale gwiazdy po latach. Tutaj w rolę sama Dalmasa wcielił się Tony Mustaine, w roli Julie Suzy Kendall, no i, że tak powiem, w Monikę Ranieri Ewa Renzi i inspektora Morosiniego Enrico Maria Salerno. Nie są to nazwiska bardzo znane, trzeba przyznać, rzeczywiście, ale są to osoby, które dobrze wykonały swoją robotę. Są to osoby, które sprawiły, że oglądasz film i on trzyma w napięciu, bo to nie jest horror, to jest bardziej thriller. Rzeczywiście, no bo tam mamy, prawda, jakiegoś tam zabójcę, próbujemy odkryć, kim on jest, co jest, a tutaj na przykład na końcu dostajemy tak intrygujący i tak ciekawy zwrot akcji. No może nie jest zagrany super świetnie, ale jest on bardzo wciągający i tego się nie spodziewałem, bo po drodze mamy tropy mylące i nawet w pewnym momencie ja sam się zorientowałem i mówię: o, patrzcie, ta postać robi to i to i to, a zabójca robi to i to i to, więc dokładnie tak, ta postać, po czym to po prostu dostaje, można powiedzieć, artystycznego plaskacza w twarz i mówi: nie, skruch, spokojnie, ogarnij się, nie wszystko rzeczywiście idzie w tym kierunku, jak ty myślisz. Ja po prostu stwierdziłem, że, jak to mawia moja ulubiona posłanka Ernatka Beger, obrócimy wszystko o 360 stopni i pójdziemy w inną stronę. Więc rzeczywiście Argento pokazuje, że może. No, jako pierwszy film nie wszystko wyszło i nie wszystko musiało mu wyjść, bo jest... Mam zanotowane, że strzelec, że osoba, która tutaj właśnie posługuje się pistoletem, wygląda jak jeden z komików z kabaretu Starszych Panów. Taki rzeczywiście jakoś był koncept. Nie wiem dlaczego, ale akurat niekoniecznie to rzeczywiście wyszło. I również jedna ze scen z Julią, czy z Julią, no niespecjalnie mi się podoba. Będziesz wiedzieć dokładnie, jak obejrzysz sobie tę scenę, zorientujesz się, o którą chodzi. Jak dla mnie ona po prostu była, no ja rozumiem, że jest to już film sprzed ponad pół wieku, ale nawet jak na tamte warunki ta scena wygląda słabie. Mówię w porównaniu do tego filmu, bo rzeczywiście w tym filmie mamy sceny, które są świetne, które naprawdę są ciekawie nakręcone, pięknie oświetlone, o czym już mówiłem wcześniej, ale są też właśnie sceny, które zastanawiamy się: naprawdę, stary, naprawdę, ale no to jest jego debiut. To jest debiut Dario Argento i nie będziemy tutaj zwracać uwagi na wszystko. Po prostu to jest jedna z tych rzeczy, która mogła być lepsza, mogła być ciekawsza, niestety jednak nie była. Film miał budżetu około $500,000, więc no nawet spory, można było powiedzieć, jak na tamte lata. Scenariusz powstał w 5 dni. I widzisz, tutaj masz różnicę między Dario Argento a chociażby Patrykiem Wegą, który po prostu sobie te filmy dużo ich robi, dużo ich kręci. No, Dario Argento przez lata też natłukł tychże filmów. Będziemy spotykać się z jego twórczością przez kolejnych kilkanaście tygodni, więc rzeczywiście będzie dobrze. I tak, no to jest film, który trzeba obejrzeć, jeżeli lubisz bardziej thrillery, powiedzmy, no ale akurat w cyklu kultowe horrory wiele już takowych omawiałem, bo trudno na przykład uznać, powiedzmy, Krzyk, czy chociażby Psychozę za tradycyjne, albo Szczęki, tradycyjne horrory, no ale rzeczywiście gdzieś tam się wplatają, bo granice gatunku na przestrzeni wielu lat się zacierają i to, co kiedyś miało sztywny podział na, powiedzmy, na komedię, na akcję, na dramat, horror, thriller i tak dalej, w tym momencie jest bardzo płynne, no i tak naprawdę twórcy przeplatają to wszystko i między innymi Dario Argento dał nam Strasza, który jest wart obejrzenia. Zdecydowanie tak. Tak patrzę, co mam tutaj jeszcze jakieś ciekawostki. Nie mam akurat w tym momencie, ale jeżeli ty ciekawostek takich i recenzji chcesz więcej, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo akurat cykl kultowe horrory pojawia się co środę od wielu lat i na razie wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze przez wiele lat z nami gościł. I to jest film, który w pewien sposób zaskakuje, ponieważ oczywiście nie mówię teraz o fabularnych zwrotach akcji, o tych woltach, które pojawiają się w tymże filmie, ale nie spodziewałem się, że to będzie tak ciekawe, intrygujące kino. Rzeczywiście stwierdziłem: okej, dobra, kolejny tam jakiś film
Budżet pewnie nie jest wielki, no zrobiony tak, a nie inaczej. Po czym dostajemy, po raz pierwszy dostałem plaskacza słuchając muzyki, potem oświetlenie, potem właśnie to piękna no, koncepcja scen, piękna aranżacja, rzeczywiście to wsłanie, a motyw z galerią bardzo mi się spodobał. I nie mówię tutaj o galerii horroru, ale mówię o tym, sama ta kwestia, te przesuwane drzwi, zamykane, no rzeczywiście to wszystko wygląda bardzo ciekawie, w miarę sensownie, ale jeżeli jesteś uważną widzką, uważnym widzem, no tak naprawdę to jeżeli tę początkową scenę obejrzysz dokładnie, albo powiedzmy 15 razy w zwolnieniu i będziesz skupiać się nad każdym detalem, no to potem to, co się już będzie działo w filmie, będzie dla Ciebie, cytując kabaret, oczywistą oczywistością, ale mam nadzieję, że tego nie zrobisz, tylko obejrzysz ten film od początku do końca normalnie, spokojnie i razem ze mną, razem z widzami, razem właśnie z naszym głównym bohaterem będziesz przeżywać to, czego on doświadcza, a rzeczywiście są to rzeczy czasami straszne, zabawne. Nie, tutaj akurat rzeczywiście humoru nie ma zbyt wiele, ale jest jak najbardziej kilka spraw, kilka rzeczy, które no wciągną, które zaskoczą, jak chociażby pewien artysta, malarz żyjący na strychu w kurniku, czy coś takiego, po prostu no zobaczysz, jak to się ogląda. A tutaj na tej liście kultowych horrorów jest całe mnóstwo.